Siema wszystkim. W tym filmie pokażę Wam, jak wygląda proces produkcji formy, znaczy modelu do odlewów piaskowych. Tutaj już, jak widzicie, drukuję mi się model. To będą właśnie kątowniki TC, tylko jest w sumie kilka osób się pytało, czy robię je większe, czy tamte są mniej więcej 150 na 150, tak wyjdą. Tutaj planuję 30 na 30. To jest niestety więcej niż pole robocze mojej drukarki, więc dzielę go na 4. Się drukuje. Część pierwsza właśnie z tych 4 będę je sklejał, szlifował. No i chcę Wam pokazać, jak wygląda taki proces produkcji. Drukareczka sobie drukuje. Tu zostało jeszcze dobre 4 godziny druku, czyli łącznie na samo wydrukowanie zejdzie mi się dobra doba. W sumie to nie dziwi, dlaczego ceny wydruków są takie duże. Weźcie pod uwagę, że to jest 24 godziny tak naprawdę roboty. Znaczy, maszyna sama drukuje, ale na 24 godziny maszyna jest wyłączona. Jak jest ich więcej, to oczywiście jest łatwiej, ale no nie dziwią mnie takie ceny. Zresztą za wydruk takiego modelu już nie gotowego policzyli mnie około 300. Do tego kupno takiej drukarki za 500 w sumie już się zwróciło. To jest zwykły Tevo Tarantula. Na modyfikacjach się nie znam. Jedne co, to zamontowałem stół magnetyczny. Bardzo wygodny. Nie spodziewałem się, że tak ułatwi robotę. No i tak, tu już widać, robi tą powierzchnię pierwszą płaską, a tutaj będą ściany boczne. No i dobra, tutaj mamy wydrukowane to, co widzieliście przed chwilą. To było to. Dopiero jak się wydrukowało, to stwierdziłem, że jednak to jest trochę za dużo tego materiału. Te ściany są zdecydowanie za grube. Tutaj ten otwór na śrubę jest trochę bez sensu. Tutaj już w ogóle to ma wymiar około 20 cm. Tutaj jest no prawie że 7, także to jest trochę bez sensu. To idzie do wywalenia, a w międzyczasie to już mam gotowe, wydrukowałem nowy projekt. Ściany są 2 razy grubsze niż tych, które widzieliście na filmie. To jest trochę mniejsze, a jednocześnie udało się zrobić tak, że całość będzie trochę większa. Będzie 30 na 30. No i co z tym dalej? To było, jak widzicie, drukowane w 4 jako 4 osobne wydruki. Całość zajęło drukowanie około 22 godzin. Następnie one są tutaj sklejone uniwersalnym epoksydowym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej nadmiar kleju trzeba zeszlifować. Całość trzeba delikatnie papierem obszlifować. Lakier i można odlewać to, co było na filmie z robienia form. Wrzucę Wam link do tego. No i to, co jest w sumie najważniejsze, to jest pytanie, po jaką cholerę ja to robię. Znaczy większe dlatego, że jest zamówienie na większe, a pokażę Wam na tych małych. To jest gotowy
detal po obróbce. Wygląda w ten sposób. I o co chodzi? Tutaj mamy pomiędzy tą ścianą a tą piękny kąt 90 stopni. Tutaj mamy 45 stopni, bądź jak to woli 135. Tak samo tu. Tutaj, może tu wam pokażę, będzie lepiej. Tutaj, tutaj. Te powierzchnie są równoległe. No i tutaj mamy jeszcze kąt wewnętrzny. Dzięki tym podkładkom na śrubach mamy możliwość przyłożenia sobie kawałka stali i złapania go uchwytem, przez co nieważne co tutaj byśmy dołożyli, to zawsze będzie pod kątem prostym. Tak samo możemy zrobić to w ten sposób. Tutaj złapiemy, no i tutaj mamy 45 stopni. Tutaj także, ale w drugą stronę. I to samo tyczy się w ten sposób. Tak? Tutaj 90 stopni na wewnątrz. Te rzeczy są odkręcane. Możemy przełożyć sobie na tą stronę i łapać się tu. Tak? Wiadomo o co chodzi. O. Podkładki powodują to, że tutaj mamy jedną płaszczyznę. To jest obrabiane na CNC, więc mam pewność, że wszystkie kąty są zgodne. No i tyle. To są takie. Jeszcze robię zwykłe trójkąty. Tak samo obrabiane na CNC-ku. Co do wymiarów, te mają 130 na 130 mniej więcej. No, nic nie widzicie. 130 na 130 na grubość. 28 wyjdzie. Mniej więcej. Trójkąty wymiary mają bardzo podobne. Też 28 grubości. Tutaj także otwory gwintowane tutaj są M6. W tym mamy M8. I wymiary takiego trójkąta 124 na 124. To jest to. I jeszcze robię takie małe. Tutaj już są gwinty M4, ale dokładnie ta sama zasada. Tutaj też wystają, także możemy się łapać. No to jest zaprojektowane do mniejszych rzeczy. Do taki profil, no to potrzebuję mieć większe te skrzydełka, ale wiadomo o co chodzi. I tutaj tak samo, powierzchnie równoległe, kąty dokładnie to samo. No i ten duży, są pytania, ludzie chcą tak duży uchwyt spawalniczy, no to, że tak powiem, trzeba robić. No i tyle. Pamiętajcie o subie, łapce w górę. To jest na razie tyle, co chciałem wam pokazać. Jakbyście chcieli zobaczyć coś dokładniej, albo jakieś pytania, pomysły, zażalenia, skargi, cokolwiek, walcie śmiało. No i tyle. Dzięki bardzo. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli na przykład profil wystaje nam ze stołu, możemy zrobić otóż taki myk. Bierzemy to ustrojstwo i chcemy sobie dospawać coś pod kątem prostym, tak? W ten sposób. No to wiadomo nam leci, ale możemy zrobić taki myk jak tutaj. Łapiemy w ten sposób.
odsunę. O, tutaj są zadziory. Tutaj ich nie ma. Łapiemy, ściskamy, tutaj dopychamy. Skręcamy. I taka konstrukcja sobie jest. Możemy nią śmiało manewrować. Tutaj zobaczcie sobie, że to wszystko leży w jednej płaszczyźnie. O to właśnie chodzi. Tak? Tutaj sobie spokojnie robimy pachwinową. Z tej ewentualnie też tam dojdziemy. Z drugiej to dziura krzywocięta. No ale wiadomo, o co chodzi.